W dzisiejszym filmiku pokażę, jak zrobić najprostszy sweter na maszynie dziewiarskiej. Są w nim instrukcje, które pomogą Ci zaplanować własny projekt, schematy i niezbędne obliczenia. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Sweter, który zrobimy, to sweter bez ściągaczy z opuszczonymi rękawami i dekoltem w łódeczkę. Do zrobienia są tylko dwie identyczne części przodu i tyłu i dwa lekko wykrojone rękawy. Zaczynamy od pobrania wymiarów. Najłatwiej ze swetra o podobnych kształtach i wielkości. Połóż sweter płasko na czymś twardym i zmierz kolejno szerokość przodu, długość rękawa, szerokość rękawa u góry pomnożoną razy 2, szerokość rękawa w nadgarstku również pomnożoną razy 2, długość od początku przodu do pachy i długość od pachy do ramienia. Po pobraniu wymiarów zrobimy próbkę, dzięki której ustalimy wielkość oczek dla używanej włóczki i dla ściegu, którym będziemy robić sweter. Przedstawiony sweter robimy ściegiem prostym, pończoszniczym. Zacznij od nabrania przynajmniej 30 oczek, ustaw wielkość oczek na numer np. 4 i przerób 30 rzędów. Następnie zmień wielkość oczek na numer 6 i przerób kolejne 30 rzędów. Po czym zmień ponownie wielkość oczek, teraz na numer 7 i przerób kolejne 30 rzędów. Po zamknięciu wszystkich oczek wybierz najlepszą wielkość oczek. Ja w przedstawionym swetrze wybrałam wielkość oczek 6. Ustawiam tą cyfrę na pokrętle wózka i przechodzę do zrobienia kolejnej próbki obliczeniowej. Dzięki tej próbce obliczę, ile oczek i rzędów jest w 1 cm dla wielkości oczek 6. Nabierz przynajmniej 60 oczek i przerób 20 rzędów. Następnie wysuń do tyłu igłę 21 po lewej i po prawej stronie licząc od środka, tak aby pomiędzy wysuniętymi igłami było 40 igieł i przerób jeden rząd włóczką pomocniczą. Wymień włóczkę pomocniczą na właściwą i przerób 40 rzędów. Ponownie wymień włóczkę właściwą na pomocniczą i przerób jeden rząd. Po kolejnej wymianie na włóczkę właściwą przerób ostatnie 20 rzędów. Zamknij oczka i potraktuj otrzymaną próbkę tak, jak sweter po jego zrobieniu. Próbkę można wyprać, zblokować i zostawić do wyschnięcia lub odłożyć przynajmniej na parę godzin albo na całą noc, zanim się pobierze jej wymiary. Następnie zrób pomiary otrzymanej próbki. Połóż próbkę na twardej, gładkiej powierzchni i przy pomocy linijki zmierz szerokość 40 środkowych oczek i długość 40 środkowych rzędów. Aby obliczyć gęstość oczek, podziel 40 oczek przez ilość zmierzonych centymetrów, jaką zajmują od jednej pionowej przerwy do drugiej pionowej przerwy. W pokazanej próbce 40 oczek to odległość 13,7 cm. Po podzieleniu 40 przez 13,7 wyszło, że w 1 cm są 2,92 oczka. Następnie oblicz, ile rzędów jest w 1 cm. Zmierz długość, jaką zajmuje 40 rzędów, to jest odległość pomiędzy rzędami przerobionymi włóczką pomocniczą. Następnie podziel 40 rzędów przez tą wielkość. W pokazanej próbce jest to 9,9 cm. Po podzieleniu otrzymuję wielkość 4,04 rzęda i jest to ilość rzędów w 1 cm. Przedstawiony sweter jest robiony prosto od momentu nabrania oczek do zamknięcia oczek dla obu części, przodu i tyłu. Aby ustalić, ile oczek nabrać na daną część, należy pomnożyć jej szerokość, to jest 48 cm, razy ilość oczek w 1 cm, 2,92 oczka. Po pomnożeniu otrzymamy wynik 140,16 oczek. Wynik ten musi być liczbą całkowitą, tak więc zaokrąglam go do 140 oczek. Aby dowiedzieć się, ile rzędów jest do przerobienia, aby długość swetra miała 56 cm, należy jego długość 56 cm pomnożyć razy ilość rzędów w centymetrze, to jest 4,04 rzędów. Otrzymany wynik to 226,24 rzędy. Liczba
Ta musi być również całkowita i można ją zaokrąglić do 227 lub 226. Zawsze łatwiej jest operować liczbami parzystymi, tak więc zaokrąglam ją do dołu do 226 rzędów. Po zakończeniu tych obliczeń widać, że aby wykonać przód i tył, należy nabrać po 140 oczek i przerobić 226 rzędów. Po zakończeniu wszystkie oczka zamkniemy metodą łańcuszkową. Końcowy schemat wykonania przodu i tyłu, które są identyczne, wygląda następująco. Ustaw wózek po prawej stronie i wysuń do przodu 140 igieł. Nabieranie oczek metodą łańcuszkową zacznij od przeciwnej strony do wózka. Na transferze z haczykiem zawiąż supełek i trzymając go haczykiem do dołu między pierwszą i drugą igłą, owiń włóczkę wokół haczyka pod igłami. Transfer pociągnij do góry, tak aby haczyk przeszedł przez oczko supełka, a następnie umieść transfer pomiędzy drugą a trzecią igłą. Powtarzaj te same czynności, aż dojdziesz do ostatniej igły po prawej stronie. Wtedy oczko z haczyka nawlecz na ostatnią igłę, włóczkę nawlecz na podajnik włóczki umieszczony na wózku. Nabrane oczka przesuń do tyłu w kierunku płyty, wyzeruj licznik maszyny i przerób 226 rzędów. Wtedy zamknij wszystkie oczka metodą łańcuszkową, przenosząc drugie oczko na pierwsze, następnie obydwa oczka z powrotem na drugą igłę. Obydwa oczka przerób, aby ponownie drugie oczko przenieść na pierwsze. Powtarzaj te czynności, aż wszystkie oczka zostaną zamknięte. Szczegółowy opis tej metody jest w filmiku na tym samym kanale pod tytułem Jak zamknąć oczka metodą łańcuszkową. Następną częścią swetra są rękawy. Aby dowiedzieć się, ile oczek nabrać, pomnóż szerokość w nadgarstku 23 cm razy ilość oczek w 1 cm 2,92 oczka. Wynik to 67,16 oczek. Podobnie jak wcześniej, wartość tą zaokrąglam do pierwszej liczby parzystej i otrzymuję wynik 68 oczek. Następnie oblicz, ile rzędów należy przerobić, aby rękaw miał 44 cm długości. Pomnóż 44 cm razy ilość rzędów w 1 cm 4,04 rzęda. Otrzymany wynik to 177,76 rzędów. Wynik ten zaokrąglam do 178 rzędów. Rękaw u góry powinien mieć 46 cm szerokości. Wartość tą pomnóż razy ilość oczek w 1 cm 2,92 oczka. Wynik to 134,32 oczka. Zaokrąglam tą wartość do najbliższej parzystej liczby całkowitej 134 oczek. Rękaw na końcu jest szerszy niż w nadgarstku, tak więc w ciągu przerabiania 178 rzędów należy dodać tyle oczek, aby dojść od 68 oczek w nadgarstku do 134 oczek na końcu rękawa. Aby dowiedzieć się, ile jest to oczek, odejmij od 134 oczek początkowe 68 oczek. Wynik to 66 oczek. Jest to całkowita ilość oczek, którą należy dodać w trakcie przerabiania rękawa. Aby rękaw wyszedł symetryczny, oczka należy dodawać po jednym oczku po obu stronach w tym samym czasie. Są to 33 oczka po każdej stronie rękawa. Aby dowiedzieć się, jak często dodawać oczka, podziel całkowitą ilość rzędów 178
przez liczbę oczek do dodania po jednej stronie rękawa 33. Otrzymany wynik to 5,39 rzęda. Ilość rzędów musi być całkowita. Zaokrąglam tą wartość do 5. Po tych obliczeniach wiemy, że należy dodawać po jednym oczku po obu stronach rękawa co 5 rzędów 33 razy. Po dodaniu wszystkich oczek przerobione zostanie 165 rzędów, a do zakończenia rękawa należy przerobić 178 rzędów. W związku z tym odejmuję teraz 165 rzędów od 178 i wychodzi, że ostatnie 13 rzędów należy przerobić prosto, bez dodawania żadnego oczka. Schemat wykonania rękawów wygląda następująco. Ustaw wózek po prawej stronie, wysuń do przodu 68 igieł, najlepiej po 34 igły po prawej i lewej stronie punktu 0 na płycie maszyny. Oczka, podobnie jak przód i tył, nabieraj metodą łańcuszkową od przeciwnej strony wózka. Zawiąż supełek na transferze z haczykiem i trzymając go haczykiem do dołu między pierwszą i drugą igłą, owiń włóczkę wokół haczyka pod igłami. Pociągnij transfer do góry, tak aby haczyk przeszedł przez oczko supełka. Następnie umieść transfer między drugą a trzecią igłą i powtarzaj te same czynności, aż dojdziesz do ostatniej igły po prawej stronie. Wtedy oczko z haczyka nawlecz na ostatnią igłę. Nawlecz włóczkę na podajnik włóczki i wyzeruj licznik maszyny. Nabrane oczka przesuń do tyłu w kierunku płyty. Po przerobieniu 5 rzędów dodaj po jednym oczku po obu stronach rękawa. Używając transfera z 2 oczkami, przenieś 2 ostatnie oczka po lewej o jedno miejsce do lewej i nawlecz je na 2 puste igły. Trzecia igła od końca jest teraz pusta. Nawlecz na nią wątek oczka z prawej strony z rzędu niżej. Powtórz te same czynności po prawej stronie. Przenieś 2 ostatnie prawe oczka o jedno miejsce w prawo i nawlecz je na kolejne 2 igły. Trzecia igła jest pusta. Nawlecz na nią wątek oczka z lewej z rzędu niżej. Przerób 5 rzędów i ponownie dodaj po jednym oczku po obu stronach robótki i przerób kolejne 5 rzędów, aż zostanie przerobione 165 rzędów, a na płycie będą 134 oczka. Następnie przerób ostatnie 13 rzędów bez dodawania oczek. Wtedy zamknij wszystkie oczka metodą łańcuszkową, przenosząc drugie oczko na pierwsze, następnie obydwa oczka z powrotem na drugą igłę. Obydwa oczka przerób, aby ponownie drugie oczko przenieść na pierwsze. Powtarzaj te czynności, aż wszystkie oczka zostaną zamknięte. Szczegółowy opis tej metody jest w filmiku na tym samym kanale pod tytułem Jak zamknąć oczka metodą łańcuszkową. Gdy wszystkie 4 części są skończone, należy je położyć płasko na gładkiej powierzchni, do której można przypiąć każdą część, tak aby nabrała wymaganego kształtu. Do przypięcia najlepiej użyć jest metalowe szpilki bez plastikowej główki, która przy użyciu wyższej temperatury może się rozpuścić i zniszczyć dzianinę. Dzianinę następnie prasuje się, najlepiej parą wodną, i pozostawia do wyschnięcia. Poszczególne części łączy się ze sobą i sweter jest gotowy. Mam nadzieję, że podobał Ci się filmik i niedługo wraz z przedstawionym filmikiem zrobisz swój pierwszy sweter na maszynie dziewiarskiej. Zachęcam do pytań i komentarzy, a także do polubień, jeśli filmik Ci się podobał. Zachęcam też do subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku, aby być na bieżąco z nowymi filmikami.